A więc moje 2 tygodnie w kwestii wyniku poszły w cholerę, ale jakoś tym razem mam to głęboko w dupie. Zrobiłem to, co chciałem zrobić i jestem zadowolony z efektów, mimo tego, że nie uważam tego specjala za moje magnus opum działalności YouTube'owej. Spędziłem ponad 40 godzin w owym projekcie, dopracowując jakieś sceny albo przerabiając je całkowicie, ale zacznijmy od początku. Jak zostaniecie do końca, będę mieć dla was jeszcze jedną niespodziankę. Chyba już miesiąc temu na moim kanale wybiło 1000 subskrypcji. Kurwa! Dla każdego twórcy, który pracuje stopniowo i powoli nad swoim kanałem, nie to co niektórzy, jest to ważny kamień milowy. Chciałem, aby mój wynik był jak najbardziej własnoręczny i wykonany przeze mnie samego, a nie wybity przez jeden 10-minutowy film o dzieciach na serwerze Team Fortress albo głupi viral, który przypisał mi jakąś łatkę. Postanowiłem, by się skupić na jednym projekcie, nie kilku, i zrobić porządny specjal, z którego będę zadowolony. Już chyba od kilku lat miałem w zamyśle film, który w cudzysłowie byłby openingiem do czegoś na rodzaj serialu. Na początku był chaos, wiadomo. Brak pomysłu na konkretne sceny, ale za to koncept na ogół. Miało to być coś w stylu odwołania do moich pierwszych wspomnień związanych z Team Fortress, gdzie na początku nie miałem absolutnie żadnego pomysłu na siebie. Pokazuję to swoją drogą pierwszy film na kanale. To już nawet nie te widoczne dla was. Konkretniej te 2. Poznajcie pieprzonego Lenia i 2 gameplaye STF-a. No dobra, to chyba są w 3 filmy. Miałem wtedy zapędy na poważnego let's playera, lecz moje subskrypcje w pewnym momencie skoczyły do 67 i stanęły. Nikt nie chciał mnie oglądać, więc usunąłem kanał. Ale to jeszcze poprzedni, który żył jakoś od 2013-14 roku. Kurna, jakie starocie to są. W 2016 założyłem drugi o nazwie dkgaming.pl, gdzie próbowałem na początku też gameplayów, ale w lepszej jakości, lecz nadal gównianej. Były to zazwyczaj gameplaye i były one cholernie nudne, więc porzuciłem ten pomysł w pewnym momencie. Jednak na świecie zaczął panować pewien wirus-świrus, który biegał po Krakowie z maczetem i zabijał ludzi. Zauważyłem również trend, że twórcy YouTube'owi, TF-owi, zaczęli odchodzić. Jeszcze ci ze starej gwardii, tacy jak Christo, Gratakar, Jazik oraz mój ulubieniec Rockwet. Nie powiem, podziwiałem go i jakość jego materiałów. Też trochę z nudów. Nie chciał mi się nic robić, więc musiałem się za coś zabrać. Więc postanowiłem zostać TF-tuberem. Jezus, ale to chujowo brzmi. Stworzyłem te pierwsze filmy i jakoś to poszło. Ale cholera, rozgadałem się, a nawet nie zacząłem mówić o specjalu. A więc dobra, wracając. Pierwszy koncept narodził się w maju 2020 roku, kiedy siedziałem w domu i słuchałem muzyki. Bardzo spodobał mi się opening z pewnego anime, znanego jako Erased albo Boku Dakegai Naimachi. Znalazłem cover od Nate Wants to Battle. I sobie pomyślałem, że hej, zrobię coś w stylu tego. Próbowałem tam w SFM coś, ale nigdy jakoś to nie wyszło. Nie miałem jakoś motywacji. Porzuciłem tymczasowo pomysł i po prostu czekałem na dobrą okazję, taką jak pierwszy 1000 chociażby. Kilka dni po osiągnięciu pierwszego 1000 wziąłem się do pracy. Przeportowałem muzykę, by pod nią robić całą animację, po czym zabrałem się do pracy i zrobiłem 2 sceny. Nie miałem dalej pomysłu. I zaraz pewno ktoś powie coś w stylu: hej, ale miał być koncept. Miałeś pomysł, to czemu go nie zrealizowałeś? A zamknij ty mordę. Przy tworzeniu czegokolwiek ważny nie jest tylko pomysł na ogół, ale chociaż wstępny pomysł na każdą pojedynczą scenę w przypadku takich animacji. Choćby minimalny zamysł. I co prawda miałem pomysł, jak to rozegrać, ale tylko na pierwsze kilka scen. Przy jednej z mojej sesji tak zwanych animacji umysłowej, przy słuchaniu tego tracka. Animacja umysłowa. Wyobrażanie sobie akcji w głowie pod słuchaną muzykę. Hiperbola to środek stylistyczny. Uświadomiłem sobie, że mam jakieś
pierwsze 30-40 sekund obmyślone, ale co dalej? No właśnie, dlatego zostawiłem ten projekt na potem, żeby zebrać swoje myśli. Olśnienie przyszło mi, kiedy gadałem z moim kumplem na Discordzie. Pokazał mi czołówkę pewnej kreskówki znanej jako Wakfu. Animacja o chłopcu, który jest po części smokiem, tak dalej od zera do bohatera. Swoją drogą polecam. Tak jak na początku wkurwiał mnie polski dublaż, tak się do niego przyzwyczaiłem i nawet enjoyowałem oglądanie. I dlaczego nie ma go na Netflixie 4. sezonu? I jak wyszedł niedawno, a trzeba zapłacić za niego $20. Ale zaczęło się od kilkunastokrotnego odsłuchiwania tego openingu. Akcja zaczęła mi się powoli w głowie kreować i jak wróciłem do domu, poszedłem na piwo. A potem jak już wróciłem na stałe do domu, zacząłem pracę. Zacząłem animować i co jakiś czas odsłuchiwałem sobie czołówki, żeby nie utracić motywacji. Jednak tak jak słuchałem najpierw polskiej wersji, Walcz, Boże twardy głaz i tak jak ogień pal. a potem francuskiej, romansowałem także z japońską, ale natrafiłem na oficjalne wykonanie angielskie. I oh boy, that was so fucking good. I tak to z nową porcją inspiracji zacząłem animować więcej i więcej. Wiadomo, że przy obsłudze programu, którego się nie zna jakoś wybitnie, a tylko jego podstawy, wystąpią błędy, które spowodują, że podczas przysłowiowej jazdy nierówną drogą wybijecie w powietrze na słup wysokiego napięcia. Pierwszym problemem, na który natrafiłem, był ten z przezabawnym wręcz działaniem, nazwijmy to powtórek. Albowiem w SFM-ie jest opcja, która pozwala ci nagrać twój ruch jako gracza. Wszystkie dźwięki, efekty i animacje są dodawane automatycznie. No, z pewnymi wyjątkami. W pewnym momencie akcje wykonywane jako gracz nie chciały się pojawiać podczas animacji. Między innymi dlatego w tej scenie na Frontierze tuż za kamerą jest kilku żołnierzy stojących nieruchomo. Dopiero za trzecim, a po czwartym razem cokolwiek zaczęło stykać w programie, który jest w gorszym stanie niż sama gra. Może dlatego, że jest oparty na wersji gry z 2007? Kto wie. Najpewniej tak. Następne to jakieś fikołki, które odpierdala program. W SFM-ie są 3 edytory. 4 jeśli dodamy edytor efektów cząsteczkowych, ale nie dzisiaj o nim. Nazwijmy je kolejno. Edytor sceny, edytor klatkowy i edytor animacyjny. Pierwszy, edytor sceny, służy głównie do segregacji animacji na pomniejsze fragmenty. Pozwala nam ustawić sety animacji oddzielne od innych ujęć. Mega przyjemne narzędzie, z grubsza bezawaryjne. Drugi, animator klatkowy, najlepiej sprawdza się do przygotowywania rekwizytów i aktorów, a także prostej animacji przy użyciu gotowych animacji. 2 razy powiedziałem animacji. Na przykład przy animacji selekcji postaci. Wrzucamy animację początkową, po czym animację bezczynną, która się zapętla sama z siebie. Co prawda nie nadaje się do animacji na dłuższą metę, ale do szykowania ich jest idealnym edytorem. Trzeci, edytor animacji, pozwala nam już na pełnoprawne animowanie. Każdy ruch postaci jest z nim zaznaczony, co pozwala na łatwiejsze dostosowywanie animacji. Czy to dodać pewien ruch, który ułatwi go, albo przyspieszy lub zwolni go. To naprawdę oddaje, not gonna lie. Jeszcze jest ten śmieszny system bookmarków, który mega pomaga przy dostosowywaniu prędkości. Ale najwięcej błędów jakie znalazłem właśnie w tym trzecim edytorze. Dla przykładu, dodaję postać w jakimś konkretnym położeniu i ustawiam marker, który sprawi, że scena ta będzie początkową. Oczywiście ustawiam animację na pierwszej klatce, a tu wywala mi model na inną orbitę. Jak przyłączę na następną klatkę, jak najbardziej wszystko jest w porządku, ale zdarzają się właśnie tego typu rzeczy, tym bardziej kiedy projekt jest już długi. Starałem się omijać takie bugi w postprodukcji, ale tak czy inaczej są prawie niezauważalne. Słowo klucz w tym przypadku to prawie. Między innymi z tego powodu Ben w tej scenie na Off-Blaście jest w pozie A-pose, kiedy jest poza kamerą. Ale że kiedy kamera nie jest tam skierowana, dopiero zmierza do tej lokalizacji z jakiegoś powodu. Tylko
Kurwa, dlaczego? Nigdy nie będę taki sam. Kolejnym bugiem jest na przykład krzaczenie się programu przy kilku konkretnych scenach. Między innymi jak chciałem jak najszybciej znowu zrobić tą scenę. Noż kurwa, znowu to samo. Dlaczego ty się, gałganie, krzaczysz na okrągło, psia? Co zabawne, krzaczy się często przy niewymagających scenach. I mimo, że spędziłem w tym programie już trochę czasu, tak nadal nie wiem, o co do kurwy chodzi z tymi crashami w pewnych konkretnych momentach. Wspomnę jeszcze animację drzwi. Tuż przed renderem zobaczyłem pewien problem. Drzwi, te tutaj, są zamknięte, a trochę zjebane byłoby ich zamknięcie, bo z tego co wiem, ja jako postać nie potrafię przenikać przez materię. Powiedzmy sobie szczerze, mało komu chce się animować wszystko od zera. Każdy ruch wymaga zanimowania nawet nieznacznego, dlatego w tej scenie użyłem początkowych animacji w grze i zmodyfikowałem je pod swoje potrzeby. Jak się przyjrzycie, to w pewnym momencie zobaczycie, że ten Aang nadal się rusza i jakby stał, co uważam za dość udany pomysł, albowiem jedną z naczelnych zasad animacji jest to, co niewidoczne, to nie animowane prawie wcale. Dlatego ten demo w scenie skakania przez bramę pojawia się dopiero w momencie brutalnej śmierci poprzez penetrację 4 porcjami ołowiu. A właśnie, co do sceny z drzwiami, znajdują się tutaj 4 osoby, konkretnie inżynier z poprzedniego konceptu na kadr oraz postać z innej gry. I to nie jest gra Valve, a konkretnie to McCree. Nie, to nie jest Cassidy. Pieprzcie się. Do głowy wpadł mi taki pomysł tej animacji, że inżynier Team Fortress robi przewrót i strzela, ale guess what? Nie chciało mi się animować tego, więc wziąłem McCree'ego z nadzegarka i skopiowałem jego animację. I dostałem coś takiego. Więc postanowiłem użyć czegoś takiego jak Puppet Animation, gdzie animacje z modelu A były bezpośrednio przeniesione na model B. Efekt był zadowalający, ale nadal niewystarczająco. Musiałem manualnie zmodyfikować animację, by pasowała do konkretnego modelu inżyniera. Dodałem rewolwer, sprawiłem, by zmieniał swoją wielkość w przypadku, gdy wyciąga go. Fun fact, on tam jest cały czas. Dodałem jeszcze demomana brutalnie umierającego i oświetlenie, które mryga. Serio, mryga. Podczas tworzenia odkryłem jeszcze coś takiego jak Simple Rigi. Ale co to właściwie jest? To rozwiązanie ułatwiające animację, pomagające uprościć pracę animatora. Ogranicza możliwość animacji szczegółowej, ale pozwala animować np. kończynę w znacznie prostszy i szybszy sposób. Wystarczy, że załadujesz riga i ruch ręki automatycznie dostosowuje ruch kości tzw. podległych, czyli np. ramię tej postaci. Nawet nie wiem, ile czasu mi to zaoszczędziło przy niektórych sekwencjach. Tuż przy renderze chciałem sprawić, by animacja wyglądała jak najlepiej, więc zmieniłem ustawienie renderowania i zacząłem renderować. Za głowę się złapałem, gdy okazało się, że pierwsze 15 sekund miało mi się renderować 2 godziny. No ale okej, spoko, luz. Wyrenderowałem i o chuj, źle się wyrenderowała. I scena była dosłownie pierwszą klatką w ciągu 15 sekund. Ostatecznie zmieniłem ustawienia renderu na domyślne i sprawiłem, że jedna scena renderowała się maksimum kilka minut. To chyba przez moją kartę graficzną, która przerasta ten program 10-krotnie. PS, dzięki za pomoc przy fundowaniu jej. Nadal kocham was. Podczas procesu twórczego pomysły na sceny zmieniały się wielokrotnie, nawet tylekrotnie, że nie pamiętam części z nich, ale jestem wyróżnić w stanie kilka, z czego z 2 jestem w stanie pokazać moje próby ich tworzenia, które jednak poszły na nic. Pierwsza scena, gdzie Wro wraz z Victronexem stali na Steelu o ostatecznym punkcie, to było chyba scena przed standem na Steelu przy punkcie B. Mieli stać i mierzyć w roboty, które ich otaczały, ale ostatecznie zmieniłem koncept i jest ta ze standem.
Scena z robotem w pierwszym koncepcie nie miała absolutnie robota, bo miała być cała ich armia. Na początku miała siedzieć na porcie. W pierwszym koncepcie Victornex uciekał przed jakimś albo kimś robotem na przedostatnim punkcie kontrolnym i prawie wpadł w przepaść, ale tracił przy tym broń. Potem zmienił się koncept, jak mój inżynier kryje się za ścianą, by zaskoczyć robota, ale on go wykrywa. Fun fact, był jeszcze pomysł, żeby jakoś w tle ukrywał się Timo, który powoli wychodził zza rogu. Ostatecznie tą scenę całkowicie skasowałem i dałem tam z robotem, nie trzymającym. I ostatnia, godna uwagi scena została zmieniona właściwie w ostatniej chwili, konkretniej scena trzecia. Jako jedyna została wyrenderowana, a nie trafiła do finalnego specjalu. Wyglądała ona tak. Spędziłem przy niej trochę czasu, każdy strzał animując oddzielnie. Łącznie wyszła chyba z 80 wystrzałów z lufy działka. Ogólny zamysł tej sceny był mierny, więc zaanimowałem ją od zera praktycznie i zostawiłem tylko powtórkowych żołnierzy i demomanów, którzy ostrzeliwali grupkę bohaterów. Właśnie w tle leci speedrun z animacji owego projektu, co pewno już zauważyliście, lecz nie byłem rad o tym wam rzec. Miałem trochę problemów i chyba przez 10 minut próbowałem dobrze przyczepić skrzynkę butelek z piwem do ręki demomana, bo na początku przypisałem je źle, próbując zaoszczędzić nieco czasu, ale ostatecznie wkurzyłem się i przypisałem każdą kość do modelu. Swoją drogą, wiecie, że każda butelka i limonka są oddzielnymi kośćmi? Czas na przemoc. Od paru lat marzę, aby zekranizować moją autorską historię. Najpewniej nie wiecie, ale często jestem także pisarzem, Naciąga się ptaka i strzela się żywym ptakiem w płot. który co jakiś czas pisze jedno czy dwa opowiadania osadzone albo w autorskim świecie, albo już w istniejącym, który lubię. Małe, które kończę, ale czasem zdarza mi się zakończyć i domknąć tak, jakbym chciał. Gdybym miał tworzyć choćby miniserial w oparciu o mój lore, to byłby jego opening, cały ten specjal. Cały projekt znany również jako sezon pierwszy LSU miałby właśnie opening w podobnym koncepcie, ale na pewno bym go dopracował znacznie bardziej. I tak, to jest oficjalne. Ujawnienie, że coś istnieje i jest planowane, już też istnieje na papierze. Historia jest grubsza napisana, ale potrzebuje dużo czasu, aby zrobić jeden pełnoprawny epizod, choćby z pomocą innych gier. Pamiętacie pewną ankietę na kanale rok albo dwa wstecz? To właśnie miało być powiązane z lore, a także powiązane z filmem o Overwatchu 2, który pierwotnie miał być oddzielną produkcją, zanim jeszcze zaczęło się Overwatch 2 i który wyszedł na Steama, bodajże jeszcze w 2020 roku. Chryste, ile to czasu minęło. Tak więc już wiecie, jak powstał ten trochę ponadminutowy filmik, który miał być specjalny i w sumie jest, bo to pełnoprawna mikroanimacja. Podczas zajmowania się nim zauważyłem, że animowanie jest serio przyjemne. Szkoda tylko, że bywa bardzo uciążliwe i bolesne. Jak na przykład w scenie z dodawaniem tych wystrzałów, które nawet nigdy nie ujrzały światła dziennego. A co do LSU, to mogę wam jedynie powiedzieć, że każdy film w tej playliście jest kanoniczny i prędzej czy później coś z tego wyjdzie. Jeszcze, jako takie uzupełnienie specjalu, chcę powiedzieć, że zbieram pytania do drugiego Q&A na kanale. Jeśli będą się powtarzać, może je wrzucę, może nie, bo moje podejście w pewnych sprawach się zmieniło na przestrzeni czasu. A z racji, że kończę szkołę, będę mieć znacznie więcej czasu do pracy nad nowymi filmami i najpewniej też znacznie więcej chęci. Mam już kilka w planach i chcę je zrealizować do sierpnia. Mam jakieś 3 miesiące na nie. Jeden z nich to film o podklasach, jakiś film pogadankowy na ogólny temat TF-owy, poza tym co nieco o lore oraz coś nieco technicznego. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że wam się to spodobało. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym czasie i cześć! Cieszę się, że tu jesteście nadal.